Według mnie to jest reklama. To po prawej to jest to samo, co jest nad drzwiami. A tutaj brakuje kawałka zderzaka, który prawdopodobnie będzie naprawiony. No, prawie pasuje. Wystarczy postawać. Jedziemy do Yamahy, odebrać tenerkę po sprawdzeniu uszczelniaczy i spotkać dziewczynę z Yamaha Riders Club. Jedziemy w dwójkę kundelkiem i dziś jestem pasażerem. Prawdziwa mordęga. Pada, jest mega gęsty korek, a ja bezwładnie jadę na oklep z tyłu, bo na kundelku nie ma podnóżków pasażera. Zdemontowaliśmy je przed wyjazdem, aby uzyskać zaczepy na bagaż. Powiem Ci, jazda z pasażerem bez podnóżków to jest też dobry rzecz. Nagrywam teraz, możesz się wypowiedzieć tutaj. Możesz narzekać. Dobrze jedziesz, natomiast nie przewidujesz takich rzeczy, bo trudno żebyś przewidywał, że koła jakiejś kurczę rykszy, która właśnie przyjeżdża, mogą zaczepić neonowy w naszej majta. Więc moja majtająca się noga wtedy się chowa pod bagaż. A zaraz będzie korek motocyklowy. Tak, już nie przejedziemy. Ten zjechał do środka, żebym go nie minął. To jakaś lepsza dzielnica jest, z lepszymi apartamentami. Nie takie wysokie budynki. W Europie narzekamy sobie na korki, ale uwierzcie, nic nie wiemy o korkach. Samochody stoją sobie równo w rządkach, a pomiędzy nimi swobodnie śmigają nieliczne motocykle. Nigdy nie zdarzyło mi się stać w motocyklowym korku w Polsce. Jeśli stoję, to tylko na światłach, na samym przedzie. W dodatku nikt nie trąbi, nie zajeżdża drogi, nie wchodzi pod koło i nie najeżdża na nogę. A to wszystko tutaj jest na porządku dziennym. Can you tell us something about this city? No, you see everywhere like that. Weekend, tomorrow is holiday. So everywhere like that. Dhaka is the city which has the most traffic and it is like one of the most crowded in the world. Generalnie jest czwartek, czyli piątek, czyli zaczyna się weekend, czyli po pracy wszyscy wyjeżdżają, a niestety całe miasto stoi. A umawianie się tutaj to chyba bardziej jest na dzień niż na godzinę. Dobra, dotarliśmy w końcu do salonu Yamaha, jest godzina 19:38, więc chwilę nam zeszło. Sorry, ale będzie bagrować obiektyw, bo jest różnica temperatur bardzo duża i bardzo duża wilgotność, ale mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzało. W tej chwili Hania próbuje się dowiedzieć, jaka jest sytuacja, dlatego że umówiliśmy się na 5:00, później to zostało przełożone, bo padał deszcz, a później mieliśmy się znowu spotkać. They all are bikers. They are waiting for Anna to meet with her. Oto dziewczyny Yamahy, członkini Yamaha Riders Club, właścicielki motocykli i skuterów. Yamaha wspiera je i zapewnia im przestrzeń do jazdy, do spotkań, do zabawy. Aż przyjemnie popatrzeć. Dziewczyny bawią się ze sobą świetnie, bez grama alkoholu. W Azji Południowo-Wschodniej
Kluby motocyklowe to oś marketingu marek. Sprzedaż motocykli oparta jest o wartości: wolność, eksploracja, autentyczność. Wokół nich buduje się klub i zaangażowaną społeczność. Tak wyglądają bajkerki w Bangladeszu. Zabieram moją telerkę z serwisu i pojedziemy dalej. Tutaj już byliśmy przedwczoraj. Wczoraj się nie udało dojechać, bo wszystko zostało namieszane. According to user service manual. Okay, thank you for everything. Thank you for my bike. It was some oil here. They did all the work. He's the one who Hi. did everything. Thank He's the you. mechanic behind your wheels. Thank you. And Thank he's you. in charge. Thank you. Thank you for all. No, jamaszka zrobiona. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Dziś miała być wspólna przejażdżka, ale pogoda i korki pokrzyżowały nam plany. Pojechaliśmy wspólnie tylko na kolację do innej części stolicy. Dhaka to megamiasto. Tym mianem określa się miasta o populacji powyżej 10 milionów. Tu wraz z przedmieściami jest ponad 2 razy tyle. Dla takich metropolii charakterystyczne jest to, że wszędzie jest daleko. Daleko to znaczy co najmniej 40-50 minut jazdy. W nocy na przylotówkach jest może trochę luźniej, ale i tak wcześniej czy później trafiasz na wolniejszy fragment. Jadę i zastanawiam się, czy mogłabym żyć w takim mieście? Jakie szanse daje na rozwój? I co odbiera poza czasem, który przeznaczasz na dojazd? We have to move a little bit further. There's another restaurant. That food is good. The food over Okay. there. So we have to take the bikes there. No problem, no problem. Podobno tam jest dobre jedzenie, a nie tutaj. A dzisiaj dowiedziałem się, że jest bardzo mało bikerów, bo dzisiaj padało. I faktycznie bardzo padało. No a w tej chwili nie leje i pomalutku się grupy zjeżdżają. No jest godzina 10 wieczór. 10 wieczór i teraz jest pora kolacji. No nie ma dziwne, że się kładą spać około godziny 1, 2 w nocy, a później około 1 wstają. Tak to wygląda. Ciekawa jest tutaj konstrukcja paleniska, bo palenisko jest pod spodem, ale drewno jest dokładane z boku i ono sobie opada jak potrzeba, żeby podtrzymywać ogień. Opada sobie. Fajna regulacja. And what is inside? This is it's called hospos, like yolo khichuri. Yolo khichuri. Okay. Yes, it's traditional in South Indian food or South Asian food. Kitchen is totally is natural. Is Bangladesh village. Every people they are cooking this style. No LPG, no electricity. Only wood use. Yeah. And I saw. very fantastic taste, real authentic taste you are getting is Yeah. local. This is beef? Beef handi. Beef handi. Oh. You eat beef? Is this spicy or not? It's spicy. Okay. Good. পানি আনতে গেলেন যে? What is this rice? Rice. It's called khichdi. Chili. You like spice food? No. I don't like spice food. This is a little bit spice. A little bit is okay, but And very tasty. very spicy I don't like. How did you choose this restaurant? Because of this is very famous here. Okay. And here is
food is very tasty and delicious. That's why we choose it. Because they prepare on the fire, yeah? Yes. Yeah, okay. And environment is good. That's why. Okay, thank you. Tam jest Pizza Studio. Wygląda to w ten sposób razem z barbecue. Ale nie tam. Idą tylko do takich tradycyjnych miejsc jak to. No ciekawe, bardzo to jest ciekawe, bo jednak smak wygrywa. Nie tylko to, co widać na zewnątrz. Tu winda jest trochę przymulona, także trzeba od razu zamknąć drzwi, nacisnąć, żeby pojechała. Dlatego, że dzisiaj mamy dzień zwiedzania Daki. Jesteśmy umówieni z Sanjidą. Sanjidą. z Sanjidą. Wynajęliśmy Airbnb i ono jest koło stacji metra. Po to, żeby nam było łatwo się dostać do centrum. Na obrzeżach, żebyśmy mieli spokój i żeby łatwo się było dostać do centrum. Ale okazało się, że metro nie działa w weekendy. Bo jest piątek, czyli niedziela. No i nie działa. Więc musimy zabrać motocykle. Jedziemy motocyklami. Bloki mieszkalne w Dace mają zwykle parkingi zamykane porządną metalową bramą. O bezpieczeństwo i właściwe parkowanie dba dozorca, który często spędza tu 24 godziny. Zostawimy motocykle u Sanjidy i dalej ruszymy razem lokalnym transportem. Gdzieś w Dace jesteśmy na śniadaniu z Sanjidą, którą dzisiaj spędzimy dzień. A tak wygląda śniadanie. Can you tell us what is this? It's a mixed vegetable and this is paratha. We call it paratha. Paratha, okay. Yes. This is also mixed vegetable, yeah? Yes, this is vegetable for breakfast. This is breakfast, traditional breakfast item. Nie ma tutaj żadnej kobiety oprócz mnie i Sanjidy, sami faceci. No tak, to prawda. So we are having tea. The local is called milk tea. They are boiling milk and there is tea. Piliśmy herbatę z mlekiem, czyli czaj, w Pakistanie, w Indiach i w Nepalu. Ale jeszcze nie widzieliśmy, aby ktoś przygotowywał ją w ten sposób. Tu tłucze się filiżanki wrzątkiem z termosu, nakłada łyżką gęste mleko i leje z wysoka esencję herbacianą. Enjoy your tea. Thank you, thank you. Let's stand there. Słodka jak nie wiadomo co. Ale dobra. A ja w tym czasie jeszcze pokażę Wam, skąd się biorą ururowania. Tutaj są takie części, które są zdemontowane z różnych samochodów, ale z powrotem do użytku. Raz przyspawane, później jeszcze raz przyspawane. Można ich używać wielokrotnie. Jeśli samochód już nie daje rady, no to orurowanie przechodzi do następnego. Normalne. Wypadałoby coś po turecku powiedzieć, bo Sanjida jest tłumaczem tureckiego, nie? Tak? Çok lezzetli. Yes, yes, çok. Çok lezzetli. Very delicious in Yes, Turkish yes, language. yes. Yeah, çok lezzetli. Yeah. Afiyet olsun. Bon appetit. Yes. Jest, myślę, że tak samo dobra jak we wszystkich krajach, w których ta herbata jest parzona. Jest absolutnie słodka, jest absolutnie mleczna, jest absolutnie stawiająca na nogi, więc tylko pić. Bismillah. Uwaga, uwaga. Zatrzymywanie autobusu będzie teraz. Tak, bo mamy jechać autobusem
a stoimy, po prostu wyszliśmy na ulicę i teraz Sandida będzie zatrzymywać odpowiedni autobus. No i tutaj przydaje się to lokalne wykrzykiwanie, tak, nazw, gdzie te autobusy jadą, bo one nie mają absolutnie żadnych numerów na sobie i myślę, że nawet kolorem się ich nie da rozpoznać, no chyba że ktoś rozróżnia bardziej zielony albo bardziej żółty, bo na tych autobusach są kolory ze wszystkich innych pojazdów, z którymi miały kontakt. We are waiting for the bus for Old Dhaka, mostly Sotogat and the Buriganga River. So how do you know which bus to stop? I know because I know the name. Okay, so the name is written there. Yes, name is written there and we'll go. A widzicie, czyli tu jest coś, czego ja do tej pory nie widziałem, czyli okazuje się, że te autobusy w jakiś sposób mają swoje nazwy i kursują po określonych trasach. A ja tego nie zauważyłem. Z przyjemnością się przyjrzę, zobaczycie jak to jest napisane. Sanjidę znaleźliśmy na couchsurfingu. Zaciekawiło nas to, że kobieta w Bangladeszu oferuje nie tylko spotkanie i swoje insiderskie towarzystwo, ale i kanapę. Mówi po turecku i ma kilkadziesiąt podziękowań od gości. Let's go. Walk it in. Nasz pierwszy autobus. Kierowca tutaj na stanowisko pracy. Prawdopodobnie było kiedyś nerwowo i urwała się gałka od zmiany biegów. A poobserwujemy w tej chwili, jak wygląda praca biletera, który wykrzykuje adresy, punkty i jednocześnie kasuje ludzi. Tutaj nie ma lusterek na zewnątrz, jest takie jedno małe lusterko wypukłe w środku i tylko to, dlatego że wszystko inne na zewnątrz zostało wyurwane. Spróbuj to rękę wystawić przeze mną, nie? Where is the name of this bus or number? This one? No, the name is in the front. In the front. In the front. Okay. Idę sprawdzić, jak wygląda tutaj numer autobusu, bo podobno jest z przodu. Kto mi powie, gdzie tutaj jest numer autobusu? Według mnie to jest reklama. To po prawej to jest to samo, co jest nad drzwiami. A tutaj brakuje kawałka zderzaka, który prawdopodobnie będzie naprawiony. No i co ty z tym robisz? O, tam jest jeszcze jeden kawałek.
Prawie pasuje. Wystarczy postawać. Tu by się trytytki przydały, nie? To nie tak, że to jest tylko ten autobus, tylko wszystkie autobusy tak wyglądają. I widzicie już teraz, dlaczego nie ma lusterka na zewnątrz. Tylko jest takie malutkie w środku, a i tak potrafi być połamane. No bo prawdopodobnie i tak wystawało za bardzo. Czy tu jest coś innego? Nie. To jest tata Mercedes. Wszedłem pod zadaszenie. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. To jest nic innego jak gaz z palnikiem do naprawy tych wszystkich autobusów. Tam się zepsuł, tutaj zostanie naprawiony. A wyglądało, jakby można było wynająć to miejsce do naprawiania autobusów, co wcale wydaje się nie być złym interesem. Schowają autobus, ale gdzie oni są podpięci? Nie. Masa jest tutaj rzucona, a spawarka faktycznie tu jest. Proszę bardzo, transformatorek. Stacja naprawy autobusów podpięta jest tutaj do tego licznika, o tutaj w tym miejscu. Zasila sobie transformatorek, autobus podjechał, masa jest rzucona, no i praca w re. Za chwilę zderzaczek będzie na swoim miejscu. Dalej pojedziemy rykszą do Starej Daki. Miał być spacer, ale pogoda zrobiła się niepewna. W Azji coraz mniej jest już ryksz napędzanych siłą ludzkich mięśni. Ale tutaj w Dace, zwłaszcza w starej części, to najpopularniejszy środek transportu. Ja to normalnie nie mogę korzystać z takich pojazdów, bo od razu chcę mu pomóc, żeby mu było łatwiej pedałować. Ale to nie o to tutaj chodzi. W taki sposób zarabia na życie i fajnie, że ma kurs. We could have work, but you see, how could you work like this? Not possible because many rickshaw, many buses parked there and little bit of rain. W Bangladeszu jest dość pogoda zmienna. No i w tej chwili akurat przyszliśmy na widok na rzekę, ale jest bardziej widok na deszcz. Niespecjalnie możemy coś zrobić. Musimy poczekać, aż przejdzie. Cappuccino with double espresso, okay? Double espresso. Jest 15 po, czyli deszcz zajął mniej więcej 10 minut. No z tym, że jechaliśmy na rikszy, jeszcze było mokro, czyli powiedzmy padało jakieś 20 minut, może pół godziny. W tej chwili możemy tutaj wyjrzeć, chociaż dalej kapie coś z góry. Kelnerzy się chowają pod tacami, bo pada. W Dace nie ma zbyt wielu zabytków i cały jej urok to swobodne włóczenie się po ulicach. Ulewny deszcz jednak mocno pokrzyżował nasze plany. Pojechaliśmy tylko do kościoła ormiańskiego. Nie no, kościół jak kościół. A najładniejsze tutaj są te nagrobki, wiesz? I do Muzeum Wojny o Niepodległość. Muzeum było bardzo ciekawe i rozszerzyło naszą znajomość historii Bangladeszu. Okładki są z tego 71 roku, wiesz? National Geographic. Bangladesz to młody kraj, ma tylko 54 lata. Wcześniej, po upadku brytyjskich Indii, bengalskie ziemie były częścią Pakistanu,
aż do 1971 roku. Wtedy Banglijczycy pod przywództwem szejka Mujibura Rahmana wygrali wewnętrzną wojnę o niepodległość i utworzyli nowy kraj. Szejk Rahman uzyskał przydomek Banga Bandhu, przyjaciel Bengalu, i został pierwszym przywódcą Bangladeszu. Szejk Rahman rządził zaledwie przez 4 lata. Zginął w zamachu, a wraz z nim prawie cała jego rodzina. Ocalały tylko 2 córki, które w tym czasie przebywały w Niemczech. Jedna z nich 20 lat później wróciła do polityki i objęła rządy jako szejk Hasina. 4-krotnie zasiadała na fotelu premiera na przemian z szejk Khaledą z opozycji. Jednak w sierpniu 2024 roku, w obliczu nasilających się protestów, zrezygnowała z urzędu i zbiegła do Indii. Nic nie wskazuje na to, że tym razem wróci. O właśnie. A tutaj mamy salon fryzjerski. A właściwie to jest barber. Ale nie ma w tej chwili klientów. Tego dnia po prostu jeździliśmy po dzielnicach Dhaki. Sanjida zabierała nas w nieoczywiste miejsca, w których z pozoru nie było niczego szczególnego. Oswajaliśmy urok codziennego życia. Z siedzenia autobusu, z zakratowanej rykszy albo z miejskiej łodzi. Hadi, hadi, hadi. Aż w końcu zrobiło się ciemno, a my mieliśmy 45 minut jazdy z powrotem do naszej dzielnicy. Mango i Dragon Fruit? Może być. Myślę, że to wystarczy. Yes, please. Your country is Poland. Poland, yes. How many countries you have to? 44. Really? Yes, really. Sorry? Our Bangladesh is very wonderful. Bangladesh, very good country. Dhaka Okay. city is very emerging city, very historical place, and foreign natural looking is very. Your husband? Your husband? What's your name? Hana. Rana. Hana, Hana. Hana. Like Hana, like food, but without K. Hana. Your Husband is Jag. 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 Yes. Yeah. Okay, thank you. Thank you. To our Bangladesh. Yeah. Thank you. And Thank you. Visit my country. Yeah, thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Donovat. What's your name? My name is Jack. Jack. Where are you from? From Poland also.
উনি ফরেন থেকে আসছে 40টা দেশ ভিজিট করছে। Thank you for touring our Bangladesh. Our Bangladesh is very amazing and very interesting historical place. And you are most welcome. Thank you very much. Thank you. Bye bye. থ্যাংক ইউ সো মাচ। Bye bye. Podróżujemy dla siebie, ale filmy tworzymy dla Ciebie. Sami. Jeśli jesteś w tym miejscu, to znaczy, że film Ci się spodobał lub śpisz. Tak czy tak, subskrybuj, komentuj, zostaw ślad. Bez tego prawdopodobnie widziałeś nas ostatni raz. Algorytm już o to zadba. Film powstał przy wsparciu patronów. Serdecznie dziękujemy za energię i Waszą kasę.